Spotkanie z Bogiem Jehową dzisiaj mamy, proszę Państwa. Spotkanie z Bogiem Jehową. To jest piękne doświadczenie i to doświadczenie, które wszyscy chyba mówią, mieliśmy, że im bardziej jesteśmy słabi, tym jest naprawdę w gruncie i sobie zdajemy z tego sprawy, tym tak naprawdę może być lepiej, nie? Więc w tym kontekście trudno jest w ogóle poczytywać czyjąś słabość, czy nawet głupotę, czy nawet, nie wiem, jakieś wady, nie wiem, tak to powiedzieć, no, złość i różne inne niewłaściwości jako coś wartego śmiania. To naprawdę na pewno tak jest, nie? Że nas pociąga taka wizja, taka antropologia. Mhm. No tak, to waszym też waszą zabawą też i waszym znakiem rozpoznawczym jest specyficzny język. No, pan już dosyć poważnie, można powiedzieć, zajął się literaturą. No gdzie tam poważnie, to jest powieść. Zawsze mi to trzeba wtedy pomyśleć, napisać parę tam wierszy, coś wymyślić. No tak, ale to w moim przypadku to jest taka poezja nieświadoma, poezja dziecka. Ja nie, jeżeli ktoś mi powiedział, napisz jakiś dytyramb, czy jakiś inny z 13-zgłoskowcem sonet, czy nie wiadomo co, nie mam pojęcia. Słaby jestem z tych wszystkich gatunków literackich. Tropów tam, nie wiem, stylistycznych, nie znam się na tym. Niemniej jednak to bym nie podołał. To jest taka intuicyjne pisanie, które rzeczywiście jest gdzieś tam poezją, myślę. Natomiast no, nie czuję się literatem. Jestem na to zdecydowanie za mało Jasne, ale bawicie się słowem, tak, śmieszą was pewne określenie. Jakie określenie, które pan usłyszał ostatnio, jak pana najbardziej poruszyło? O rany, określenie, no musiałbym Wróciliście z Chorwacji, tak? Wróciliście z Chorwacji, na pewno chłonęliście po drodze kilka ciekawych określeń w tych gorących czasach mundialu. Tak, rzeczywiście byliśmy tam, ja się piłką nożną nie interesuję, wręcz stronie od niej, ale tam była szczególna okoliczność i można było tam pobyć. Taki nasz przyjaciel, właśnie Tomek Skrupa, który też był z nami, on spisywał nawet jakieś tam śmieszne teksty, które były trudne mimo że słowiańskie trudne do zidentyfikowania, ale co on by musiał powiedzieć, co tam zabawnego było w Chorwacji, ale najzabawniejsze rzeczy słyszymy u dzieci na ogół. Są jakieś takie przekształcenia, ale teraz też na dzisiaj nie potrafię sobie powiedzieć, co takiego się w ostatnim czasie obiło mi o uszy. No nie powiem, poddaję się. Dobrze, to mamy jeszcze kilka minut, może panu się coś przypomni, a tymczasem dla wszystkich spragnionych mumio w teatrze czy w telewizji chcieliśmy zaprosić do waszego najnowszego spektaklu Przybora na 102, tak? Dopiero w listopadzie będzie można was zobaczyć na scenie. To jest spektakl Magdy Umer i nasz wspólny. Już długo się przymierzaliśmy do jakiegoś takich wspólnych działań i bardzo byliśmy sceptyczni, jeśli chodzi o zmierzenie się z taką ikoną jak Jeremi Przybora i wszyscy aktorzy występujący razem z nim, bądź też wykonujący jego teksty do muzyki zresztą pana Jerzego Wasowskiego. I to było dla nas takie właściwie niemożliwe, ale potem się okazało, że Magda, której też zależało mocno na tym, żeby to zrobić, właściwie ona inspirowała nas do tego, i jednak nas namówiła na taką próbę zrobienie dwóch jakichś tam piosenek i się okazało, że się udało, więc stwierdziliśmy, że w takim razie dobrze idziemy dalej w tą stronę i robimy spektakl. Jest spektakl. Magda Umer występuje tam jako ciotka Mizeria, tak? Jako ciotka Mizeria, to jest postać, którą wykreował Jeremi Przybora. To jest taka ciotka, której człowiek może się bezpiecznie zwierzyć. To znaczy, zwierzając się ciotce Mizerii, wiemy, że będziemy wysłuchani, że nie zostaniemy pominięci. I taka jest ta Magda, którą też nakłoniliśmy do tego, żeby właśnie weszła w postać, żeby trochę też grała, bo ma ogromny talent też improwizatorski i świetnie się czuje na scenie. Jest bardzo uniwersalna, a myślę, że rzadko kiedy ma okazję sobie pograć i chyba jest z tego zadowolona, że to jest spektakl, gdzie Magda nie tylko śpiewa albo jest Magdą, która często w swoich produkcjach, projekcjach jest takim reżyserem, jest takim okiem z boku, komentatorem przy stoliku. Tutaj Magda jest ciotką Mizerią. Jednocześnie też oczywiście Magdą też śpiewa piosenki swoje, my śpiewamy piosenki, znaczy swoje, no Jeremiego Przybory na końcu, ale te, które śpiewała już znamy dobrze z różnych wykonań Magdy. Natomiast my śpiewamy też tam piosenki Jeremiego Przybory do tekstów, znaczy do muzyki Jerzego Wasowskiego, ale nie tylko. I
No i to oprócz tego mamy swoje kawałki improwizowane i nieimprowizowane, które kiedyś ktoś nam powiedział, że to jest ciekawe, bo byli przekonani, na przykład, że tekst Jerebiego Przybory, bo tam są też takie skecze, nie skecze, jak to nazwać, no takie fragmenty, też zresztą nieznane często, na przykład w przedziale pociągu się pewna scena odbywa i ktoś był przekonany, że to jest nasz tekst, a się okazało, że Jeremiego Przybory, a z kolei nasze tam teksty improwizowane, ktoś myślał, że to teksty Jeremiego i to się jakimś naprawdę cudem udało jedno z drugim wymieszać, połączyć i no, nie nam sądzić, jak to wygląda. Spektakl niestety jest dość rzadko grany, ponieważ trudno nas skoordynować wszystkich, bo jeszcze Wojtek Borkowski, który jest, że tak powiem, reżyserem muzycznym, kierownikiem muzycznym i świetnym pianistą, który koordynuje to wszystko, też ma swoje zajętości. Maciek, kontrabasista też i tak dalej, więc rzeczywiście nie jest łatwo nas wszystkich do kupy zebrać, ale jak się uda, to jest zawsze naprawdę dobry czas. Ostatnio graliśmy w Lublinie, a teraz nawet nie pamiętam, gdzie będziemy grać. Jak pani... W Trójmieście, z tego co zauważyłam, to w Trójmieście w listopadzie w Filharmonii Bałtyckiej. Dopiero w listopadzie, no widzi pani. A w międzyczasie jeszcze gramy swoje spektakle, bo gramy Welcome Home Boys, który też rzeczywiście jest spektaklem, którego premiera była 2 lata temu. Spektaklem fabularnym, w przeciwieństwie do poprzednich spektakli Mumia, które jednak były takim trochę zlepkiem, taką miały strukturę mozaikową, więc Welcome Home Boys też jest ciągle grane. No to jest spektakl dość długi, 2,5-godzinny z przerwą, grany w sumie to prawie 3 godziny trwa. Natomiast też się bardzo cieszymy, jak mamy okazję zagrać. Natomiast no teraz z tymi okazjami jest różnie, bo zresztą dość trudno jest w teatrze się wstrzelić w jakieś miejsce i czekamy też na propozycje ciekawych jakichś scen swoją drogą. Także to przy okazji takie zapytanie zgłaszam w eterze radiowym. No to świetnie, my też czekamy, to my też zgłaszamy takie zapytanie, ponieważ nigdy nie dość Mumio, co widzimy chociażby po pełnych salach, które zapełniają się gdziekolwiek się choć tak rzadko pojawiacie. Także zapraszamy serdecznie naszych widzów ponieważ też takie mini skecze czy filmiki umieszczacie na swoim profilu facebookowym. To jest taki... Ale to kompletnie nie, tego nie traktujemy artystycznie, jakiegokolwiek propozycji, to po prostu są takie, żeby podtrzymać ten Facebook, nie znamy się na tym, nie jesteśmy internetowi specjalnie i wiemy, że trzeba w dzisiejszych czasach, więc coś tam czasami ad hoc wrzucamy, kompletnie nie przywiązując do tego wagi artystycznej, także za to przepraszamy z góry. Jasne. Czekamy w takim razie na spektakle. Żegnamy się z radiem w Katowicach. Naszym gościem był Dariusz Basiński. Dziękujemy bardzo. Dobranoc, dziękuję. I ja się też żegnam z Państwa. Do zobaczenia za tydzień w porze na kulturę. Tu Polskie Radio 24, minęła 22:30. Informacje dnia, Michał Walczyk. Prezes PiS-u przekonuje, że reforma sądownictwa jest konieczna. Jarosław Kaczyński mówił wieczorem w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, że ma ona służyć obywatelom i usprawnić działanie sądów. Sądy były, czyli są w dalszym ciągu postrzegane w sposób, no powiedzmy sobie, dalece negatywny, taki, który nie powinien mieć miejsca, bo sądy powinny być tą instytucją, która służy obywatelom, służy sprawiedliwości i która wobec tego jest postrzegana w sposób pozytywny. A prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Przyspieszają one m.in. procedurę wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zmieniają też kwestię obsady stanowisk w Sądzie Najwyższym. Przeciwko zmianom trwa protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Podobne akcje odbywają się w innych miastach w kraju, w tym w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Wypadek w Zachodniopomorskiem, w okolicach Kamienia Pomorskiego do wody wypadła z łódki 15-latka. Dziewczyna pływała jachtem w grupie znajomych lub rodziny. Trwają poszukiwania nastolatki, w których biorą udział WOPR, strażacy i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Do akcji mają łączyć się także nurkowie. Przyczyny wypadku ustali policja. Wzrosną nasze rachunki za gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził korektę taryfy PGNiG, obrót detaliczny. Z wyliczeń URE wynika, że rachunki tzw. kuchenkowiczów wzrosną miesięcznie średnio o 57 groszy, mówi rzeczniczka urzędu Agnieszka Głośniewska. Same ceny gazu w tej nowej, skorygowanej taryfie zostały podwyższone o 5,9% w stosunku do tych cen, które do tej pory obowiązywały. Natomiast wszystkie pozostałe inne składniki rachunku, zarówno tej części obrotowej, sprzedażowej, jak i części dystrybucyjnej, pozostają bez zmian. Same rachunki i całość naszego rachunku wzrośnie o troszeczkę ponad 3,5%.
Urząd wyjaśnia, że główną przyczyną podwyżki jest wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 10 sierpnia do końca roku. Są poważne przesłanki, aby sądzić, że pożary w Attyce były spowodowane podpaleniem, tak mówi grecki minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas. W wyniku żywiołu, który szalał przez 2 dni, zginęły co najmniej 83 osoby. Jak mówi grecki minister, na możliwe podpalenie wskazuje analizę obrazu satelitarnego i wyniki inspekcji lokalnych. Ogień pojawił się na górze Pantelikon i rozprzestrzeniał na Mati, miasto, gdzie jest najwięcej ofiar. Minister dodaje, że władze mają, jak się wyraził, fizyczne ślady, które są przedmiotem dochodzenia, ale nie podał szczegółów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Strzela! Jest! Kronika sportowa. Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na przegląd najważniejszych sportowych wydarzeń czwartku, a wśród nich na pierwszy plan wybijają się mecze polskich drużyn w eliminacjach Ligi Europy. Piłkarze Jagiellonii Białystok podejmowali portugalskie Rio Ave i zwyciężyli 1-0. Warunki były trudne, bo nad stadionem przed meczem przeszła ulewa. Z zawodnikami Jagi rozmawiał Grzegorz Pilat. Kapitan Jagiellonii Białystok, teraz Romańczuk. Wybiegane z serduchem, zdrowe zwycięstwo. Myślę, że tak, sporo zdrowia dzisiaj zostawiliśmy, co najważniejsze na 0 z tyłu. Trzymaliśmy cały czas blisko siebie, jak troszkę rozwaliliśmy od razu Rio. Starał się to wykorzystać, ale na pewno chwała dla Mariana, bo dzisiaj kapitalnie broni i na pewno on jeden z największych zawodników, który zasłużył dzisiaj na zwycięstwo. To się sprawdziło, to co mówili i piłkarze, i trenerzy Jagiellonii Białystok przed meczem. Rio to mocna drużyna, chociaż w budowie, ale mocna. Bardzo mocno dobrze dominują piłkę, na pewno ciężko przeciwko im grać, ale przed meczem mówiłem, że jak będziemy dobrze zorganizowani, będziemy blisko siebie, to na pewno Rio też będzie coś ciężko, żeby stworzyć. Pomocnik Jagiellonii Białystok, Bartosz Kwiecień. Bardzo dobry mecz w twoim wykonaniu. Mnóstwo przechwytów, bardzo dobre wybicia. Komu dzisiaj sprzyjała murawa? Gospodarzom czy gościom? Dla obu drużyn była taka sama i to my dzisiaj wygraliśmy mecz i widocznie bardziej chcieliśmy. Każdy z nas pracował i na tym to polega. Każdy mecz musimy wybiegać i był to na pewno jest to na pewno bardzo ciężki przeciwnik, ale mówię, nie ma co popadać w optymizm, bo jeszcze jest mecz rewanżowy. Na pewno ciężki mecz. Ciężko było pograć, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy ta woda stała i wiedzieliśmy doskonale, że zespół Rio Ave gra bardzo ofensywnie i przy naszym przychwycie każda piłka w bocznym sektorze boiska będzie bardzo groźną kontrą w naszym wykonaniu i w pierwszej połowie dużo takich kontr wyprowadzaliśmy, ale tak jak mówię, boisko nie sprzyjało, spadło dużo deszczu, woda stała i uważam, że gdyby murawa była w ciut lepszym stanie, to stworzylibyśmy dużo więcej okazji. Bramkarz Jagiellonii Marian Kelemen. 1-0, skromna zaliczka, ale to zawsze coś. Są jakieś punkty do klasyfikacji dla Polski. Naprawdę dzisiaj bardzo trudny mecz i też tego deszczu popadało, czyli te nogi teraz są naprawdę zmęczone. No, walczyliśmy od pierwszej do ostatniej minuty, tam wyszła nam jedna kontra, zdobyliśmy szybko bramkę, no i chłopacy dużo zdrowia zostawili. Oni bardzo dobrze zagrali też piłkarsko i utrzymywali się przy piłce, ale my z serduchem to dociągli do ostatniej minuty i cieszymy się, że mamy skromną wygraną. Lech Poznań, również grający w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy, rywalizował w Soligorsku z Szachciorem, a to spotkanie oglądał Krzysztof Ratajczak. Piłkarze poznańskiego Lecha zremisowali ważne pierwsze spotkanie drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy z Szachciorem w Soligorsku 1-1. Pierwsza połowa pod dyktando kolejorza, ale nie udokumentowaliście zdobyciem gola. 53 minuta i gol Elisa Bakaja, Albańczyka. No i było trudno, ale determinacja, świetne dogranie Macieja Makuszewskiego i debiutujący Portugalczyk w barwach Lecha, João Pedro Reis Amaral doprowadza do wyrównania. Co na to trener Iwan Dziurdziewicz? Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwy mecz. Ten drugi rywal zaczął może na początku groźnie grając do siebie, ale po tych 5 minutach złapaliśmy swój model, złapaliśmy swój rytm gry, intensywność gry. Brakowało tylko tej bramki. Uczuliśmy zawodników, że musimy być skoncentrowani. Przypadkowa bramka, ale zdarza się, ale uważam, że zespół tak jak pierwszy raz jest dzisiaj pokazał, jak chce grać, a przede wszystkim widowiskowo. Zaprezentowaliśmy bardzo dobry poziom. Jeszcze nam brakuje trochę, ale to jest wiadomo, to jest proces i to idzie do przodu, ale ta nasza reakcja, ta nasza walka do końca, jednak jest naszą obecną, ten zespół rośnie. Widać, że chłopaki wierzą, że do końca nie podają się i po tej pierwszej bramce na 1-1 jeszcze mogliśmy wykorzystać ostatnie parę minut i byśmy mogli wygrać to spotkanie. Innych dobry, ale nie komentuję. Liczy się awans, także teraz mecz z Krakowią. Najważniejszy potem czwartek, a krok po kroku, cios za ciosem.
Dzisiaj w roli kapitana poznańskiej drużyny Maciej Matuszewski. Panie Macieju, atomowy wręcz debiut João Pedro Amarala, ale to po pańskim dograniu. Harował pan całe spotkanie niesamowicie jak prawdziwy kapitan. No i remis chyba trzeba szanować w tym meczu tu na Białorusi. Oczywiście, byliśmy tutaj nastawieni na zwycięstwo. Straciliśmy przypadkową bramkę, ale drużyna pokazała charakter, gramy do końca. Strzeliliśmy w końcówce z bardzo ładnej kontry bramkę. Mogliśmy jeszcze w końcówce przy lepszym zachowaniu naszym pokusić się o drugiego gola, ale trzeba szanować tutaj to, że strzeliliśmy bramkę, która może być cenna w rewanżu. Cieszy to, że graliśmy do końca. No właśnie, chyba powolutku łapiecie taki prawdziwy meczowy rytm. Szczególnie było to widoczne, o dziwo, w tej pierwszej połowie, która zakończyła się bez goli, ale z przewagą waszą dosyć wyraźną. Graliśmy, uważam, bardzo dobre spotkanie dzisiaj. Pewne fragmenty oczywiście mogły trochę się nie podobać, bo gdzieś tam momentami traciliśmy piłkę trochę za szybko, ale pierwsza połowa szczególnie wyglądała bardzo dobrze. W drugiej traciliśmy przypadkowo bramkę, ale dalej konsekwentnie graliśmy do tego, żeby strzelić. Strzeliliśmy i jest niezły wynik przed rewanżem. A najmniej powodów do radości mają kibice Górnika Zabrze. Ich ukochany klub przegrał u siebie z Tręczynem 0-1 i przed rewanżem na Słowacji ma nie lada problem. O szczegółach Andrzej Zawada. Druga runda kwalifikacji Ligi Europy to nie pierwsza runda, a AS Trenčín to nie Zarja Balti. Taki można prosty wniosek wysnuć po tym, co oglądaliśmy dzisiaj w Zabrzu w meczu Górnika z drużyną z Tręczyna. Górnik przegrał w tym spotkaniu 0-1 i tak na dobrą sprawę był to wynik absolutnie sprawiedliwy. Górnicy, zwłaszcza w pierwszej połowie, byli drużyną znacznie słabszą i w zasadzie od 10 minuty w dużej mierze bronili się przed atakami drużyny z Tręczyna. Tyle tylko, że to Górnik miał świetną okazję jako pierwszy strzelić gola już w 5 minucie. Smuga zagrał kapitalnie do Liszki, ten strzelał, ale bramkarz złapał uderzenie z lewej nogi. Później jednak to ekipa z Tręczyna miała swoje okazje. Gola zdobyła w 39 minucie. Po tym jak Czadkowicz w polu karnym ściągnął na siebie 3 obrońców Górnika, puścił między nich piłkę do wbiegającego z lewej strony Azango, a ten spokojnie technicznym strzałem zdobył prowadzenie dla drużyny ze Słowacji. Pierwsza połowa pokazała, że Trenčín gra bardzo często skrzydłami. Na to zwracał też uwagę Szymon Matuszek. Byliśmy przygotowani na to, że mają szybkie boki i gdzieś tam nasza rola środkowego byłaby to zabezpieczać. Ale nie z tego padła bramka w zasadzie, tylko troszkę inaczej. Do każdego meczu podchodzimy tak, żeby wygrać, tym bardziej u siebie czujemy się mocni i no plan już się nie udało wykonać, ale mamy tym bardziej większą mobilizację i wiemy, że jeszcze więcej musimy popracować przed kolejnym meczem, by tą stratę nadrobić. W drugiej połowie, zwłaszcza w pierwszym kwadransie tej drugiej części gry, to Górnik był stroną przeważającą i starał się odrobić straty. Najlepszą okazję Górnicy mieli w 51 minucie, kiedy piłka ze środka zagrana została do Jimeneza. Ten z prawej strony wybiegając oddał piłkę na lewo, mijając tym podaniem wychodzącego z bramki Szemrineca. Zagrał do Smugi. Smuga jednak, mimo że bramka była pusta, do niej nie trafił, posłał piłkę nad poprzeczką. Później kilka okazji Tręczyna w 61 minucie. Strzał z rzutu wolnego z trudem obronił Loska. Górnik miał okazję w 93 minucie. Po tym jak Ankulo dośrodkował z prawej strony, Urynowicz głową trącił piłkę, ale nie na tyle, żeby skierować ją do bramki. Górnik zatem ma bardzo trudną sytuację przed rewanżem, ale jak mówi Adrian Gryszkiewicz, drużyna z Tręczyna nie jest drużyną, którą nie mogliśmy wygrać, więc idziemy z podniesioną głową. Dziś w Zabrzu Górnicy starali się jak mogli, ale przegrali z AS Trenčín 0-1. A rewanżowe mecze Ligi Europy w przyszłym tygodniu. Kronika sportowa. Polska drużyna florecistów awansowała do ćwierćfinału rozgrywanych w chińskim mieście Wuxi Mistrzostw Świata w szermierce. Michał Sis, Krystian Gryglewski, Andrzej Rządkowski i Leszek Rajski pokonali Ukraińców 45-43. Jutro biało-czerwoni o awans do półfinału rywalizować będą z broniącymi tytułu Włochami. Na 15. miejscu występy zakończyły szablistki Aleksandra Shelton, Martyna Komisarczyk, Małgorzata Kozaczuk i Marta Buda. Dziś tytuły mistrzowskie wywalczyły florecistki ze Stanów Zjednoczonych i szwajcarscy szpadziści. W Kronice pora na Tour de France, 18. etap tego słynnego kolarskiego wyścigu, relacja Marka Brzezińskiego. Po wczorajszych ostrych kłach Pirenejów dzisiejsze pagórki wydawały się niewiele znaczącą igraszką, która zakończy się triumfem sprinterów. I tak się też stało. 18. etap Tour de France wygrał Francuz Arnaud Démare z Grupamy. Drugi był też Francuz. Zatem pianie galijskiego koguta rozniosło się szerokim echem po dolinach i halach, wprawiając z tym w zdumienie pasące się tam barany. W klasyfikacji ogólnej wciąż do twarzy w kolorze żółtym jest Walijczykowi Gerantowi Thomasowi, który wyprzedza Holendra Dimulena i kolegę klubowego ze Sky Chrisa Frooma. Rafał Majka najlepiej
Najlepszy z Polaków jest 23. Michał Kwiatkowski 60. Paweł Poliański 95. Tomasz Marczyński 109. A Maciej Bodnar 121. 171 km uciekło kilku innych do nich dołączyło i przez większość trasy na czele była piątka wspaniałych, których jednak peleton nie puścił na dłużej niż na 1,5 minuty. Mygnęli przez gładko zaczesane winnice, mijali stare zamki, w jednym z nich mieszkał rycerz wspierający Joannę d'Arc, w innym intendent, smakosz, specjalista od dobrego gustu na dworze Ludwika XI. W tyle peletonu kraksa pofrunęły do góry rowery, kolarze ślizgali się brzuchami po asfalcie, walili obojczykami o nawierzchnię i lądowali na ostrych trawach w rowie. Leży skręcony na bok Quintana, po jego ramieniu spływa strumień krwi. Lekarz zakłada mu opatrunek od obojczyka ponad garstek. Na czele nic się nie zmienia, minuta 30 przewagi, ale im bliżej mety, tym kurczy się ona jak zaklęta. Ostatnie wzniesienie, premia górska, 300 metrów do szczytu, piątka ma 18 sekund przewagi, ale wtedy szkwał w peletonie rusza jak burza, przyspiesza, wchłania uciekinierów. 5 km do mety, na czele Bora prowadzi Bodnar, za nim poobijany Sagan, błękitno-granatowe koszulki Bora, meta, finisz, najszybszy Francuz Demar, meta w Po, atlantycka część Pirenejów. Kiedyś była tu stolica księstwa Nawarów, urzędowała tutaj kobieta wielkiego temperamentu i zdolności literackich, Małgorzata Nawarska, autorka heptameronu pirenejskiego Dekameronu. W pięknym zamku w Po na świat przyszedł późniejszy Henryk IV, założyciel dynastii Bourbonów, który uważał, że Paryż wart jest mszy, a każdy jego poddany powinien mieć w niedzielę kurę w garnku. Dziadek na szczęście posmarował niemowlęciu wargi czosnkiem i tutejszym wyśmienitym winem Jurançon. A jutro start spod sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Lourdes. 200 km, przedostatni etap prawdy. Potężne Pireneje w pełnej grozie swego zatykającego tych majestatu. Kilka przełęczy, a po drodze 2100 metrów. Turmale, wspinaczka na legendę. Dla Kroniki Sportowej Marek Brzeziński, Polskie Radio. O 18 etapie i tym, co czeka jeszcze kolarzy w najbliższych dniach, Andrzej Grabowski rozmawiał z Zenonem Jaskułą i Wacławem Skarulem. Po finiszu z peletonu triumfował Arnaud Demar. Powiedzieć, że Francuz męczył się w górach, to nic nie powiedzieć. Etap 14, ostatnie miejsce. Etap 16, znów ostatnie, a wczoraj przedostatnie. Górskie etapy to dla sprintera to jest masakra. Oni zawsze liczą, żeby się złamać limit, bo inaczej jedzie do domu i tam nie ma litości. Mówi trzeci kolarz turu sprzed 25 lat, Zenon Jaskuła. Kręca słabo w górę, sprinterzy z reguły mają większą wagę, no i trochę upad mięśni też. Ciężko im jest w tych górach, naprawdę, nawet Mario Cipollini czy inni sprinterzy nie zawsze mogli dojechać do Tour de France 10-15 etap i jechali do domu, bo nie czasu było. Tutaj trzeba przyznać, że zagiął się za wszelką cenę, no i jednak się opłacało. Upór godny podziwu, choć wobec Demara często pojawiają się zarzuty o tak zwane łapanie za klamkę, czyli mówiąc najprościej przytrzymywanie się samochodu w trakcie jazdy. Słowa uznania dla Słowaka Petera Sagana, lider klasyfikacji punktowej, upadł wczoraj na jednym ze zjazdów i mocno się poobijał. Mimo to stanął dziś na starcie, a na metę wpadł jako 8. Na pewno po odbierania to w nocy też się nie śpi tak samo, nawet jak tam jakieś środki się da, ale to mimo wszystko pościel czy tam prześcieradło, bo to gorąco jest też we Francji, to nie każdy wysypia się wtedy, no nawet jak się coś przewróci na boczek, no to można się w nocy przebudzić. No ale ładnie się broni, Schuster też punkty zdobył. Przed Saganem ciężkie godziny, bo nie czuje się najlepiej. Po zejściu z roweru na dekorację ledwo dokuśtykał. Najważniejsze dni w karierze czekają Geraint'a Thomasa, który wczoraj powiększył jeszcze przewagę nad głównymi rywalami. Lider Wielkiej Pętli ma minutę i 59 sekund nad Tomem Dumoulenem, 2 minuty i 31 sekund nad Chrisem Froome'em oraz 2 minuty i 47 sekund nad Primożem Roglicem. Jutro ostatni górski etap, a w sobotę czasówka. Czy Brytyjczyk może spać spokojnie? Owszem, w momencie, kiedy jest etap do Paryża i wiadomo, że to będzie etap przyjaźni i to wtedy się rzeczywiście śpi trochę spokojniej, ale jak ma się przed sobą jeszcze tak ciężki etap jak jutrzejszy, a do tego na dokładkę jeszcze czasówka w sobotę, to na pewno jeszcze tego spokojnego snu nie może być. Ocenia były trener reprezentacji Polski Wacław Skarul. Z tej przewagi, którą dzisiaj lider ma nad Dumoulenem, na pewno coś jeszcze straci. Myślę, że to właśnie będzie w sobotę. Natomiast jutro chyba będą ataki, ale myślę, że lider się obroni. Dzisiejszy lider dowiezie żółtą koszulkę aż do pole elizejskich w Paryżu. Zakończenie Tour de France w niedzielę, a my odliczamy już dni do rozpoczęcia Tour de Pologne. Dziś Krzysztof Kuzak przedstawia sylwetkę trzykrotnego triumfatora tego wyścigu, Mariana Więckowskiego. Pan Marian ma dziś 84 lata i jest w świetnej formie. To były troszeczkę inne czasy, nie? Inne drogi, bardziej
od tych szutrowych tras, kamienistych na Dolnym Śląsku, na Mazurach, to jak się wjechało, to wszystkie kości się policzyło. Spotykamy się w jego mieszkaniu na warszawskim Muranowie. Doskonale pamięta swoje triumfy w latach 1954-56, kiedy jako pierwszy kolarz trzykrotnie zwyciężał w wyścigu Tour de Pologne. Każdy chciał wygrać. Trzeba Mariana ugotować. To gotowali mnie, uciekali. Ja musiałem ich gonić. Jeszcze jak byłem w koszulce lidera, nie trzeba go pilnować, bo on ucieknie. Cały czas tak była wojna o to zwycięstwo. Każdy z trzech triumfów to była walka od początku do końca, choć przecież wtedy bardziej prestiżowy był wyścig pokoju. W każdej ucieczce musiałem być. I nadawać ton. Jeżeli chodzi o pozostałych kolegów, tych starszych, to oni troszeczkę chowali się w tym peletonie. Nie tylko drogi, o których wspominał pan Marian, były zupełnie inne niż obecnie. Oto jak wyglądał typowy bufet kolarski. Czołówka jedzie. Wynoście picie. Tak się mówiło. Możecie robić naleśniki złożone z jabłkami, ale ludzie byli bardzo serdeczni i sami to organizowali. Czasami to myśmy się śmieli. Dobrze by było, żeby garnek stał z ziemniakami i z solą. Na pewno by się ktoś znalazł, żeby się zatrzymał. A ponieważ kolarze nie byli zawodowcami, więc nie otrzymywali nagród pieniężnych. Organizatorzy organizowali jakieś tam nagrody materialne. Jeden dostał zegar bieżący, drugi dostał jakąś teczkę tam skórzaną, trzeci tam walizkę. No takie nagrody były typowo rzeczowe. Mieszkanie gdzieś ktoś dostał. Królem był, nie? Wszyscy nasi sportowcy w tym czasie bazowali na tych mieszkaniach, przy swoich zakładach, co pracowali. W koszulce lidera pan Marian przejechał 20 etapów. Nikt do dziś nie pobił tego osiągnięcia. Teraz o innej kolarskiej imprezie. Włodzimierz Rezner przeniesie Państwa na trasę wyścigu dookoła Mazowsza. Dziś rozegrano tam pierwszy etap. Rozgrywany na dużej prędkości etapy wokół Kozienicy. Jechali z przeciętną prędkością ponad 42 km na godzinę. Na trasie pięknie spisywał się Stanisław Aniołkowski. To był polski etap. On wygrywał super sprinty, a później już finisz z peletonu w Kozienicach. I co za niesamowita walka. Na zakręcie jako pierwszy pokazuje się polski kolarz Grzegorz Stępniak. Wyszedłem troszkę zbyt wcześnie. Atakował wcześniej Alan Banaszek, także wiedziałem o tym, że Szymon za nim nie pójdzie. Tylko musiałem zaryzykować, poszedłem za Alanem. Szymon mi poprawił, wygrał, był dzisiaj lepszy. Szymon Sajnok, mistrz świata w kolarskim Omnium. On wygrał ten etap po fantastycznym finiszu, sprawiający wiele radości licznie zgromadzonej publiczności, bo była żółta koszulka mistrza świata w kolarskim Omnium na czele. Cieszę się niezwykle, że udało mi się obronić tą koszulkę. Od startu mieliśmy dużo roboty z chłopakami, bo wiedzieliśmy, że będą dużo nam skakać i będziemy musieli tam puścić maksymalnie 4 chłopaków, żeby za dużo nie uciekło. Ja jeszcze z rozpędu wszedłem w ten ostatni zakręt, więc nabrałem Grzesia i udało mi się z przewagą roweru wygrać, mi się wydaje. Trzeci był mistrz świata w kolarskim Omnium, Alojz Kankowski, a więc był to pojedynek dwóch mistrzów świata. Tylko młodziak z Polski był lepszy. Tym razem udało mi się, bo zawsze się spotykałem na tych polskich wyścigach z Alojzem. No i teraz mi się udało w końcu pokonać go. Piękny polski etap, bo Polacy i w żółtej koszulce Szymon Sajnok i na drugiej pozycji Grzegorz Stępniak ze stratą 8 sekund, a na trzecim miejscu Duńczyk Matthias Jergensen, strata 10 sekund. No oczywiście walka będzie do końca. Często tutaj właśnie wiozą koszulkę lidera, a może tym razem to jest taka recepta, żeby gdzieś za pleców spróbować zaatakować, także poczekajmy do końca wyścigu z końcowym rezultatem i na pewno będę walczył. Grzegorz Stępniak zakończył naszą relację z pierwszego etapu 61. wyścigu dookoła Mazowsza. Jutro kolarze będą rywalizować wokół Grodziska Mazowieckiego, a zakończenie wyścigu w sobotę. Natomiast za 1,5 tygodnia w Berlinie rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. 2 lata temu srebrny medal zdobył w imprezie tej rangi w Amsterdamie Marcin Lewandowski. Teraz znów jest w wysokiej formie, co pokazał kilka dni temu w Diamentowej Lidze w Monaku i w Mistrzostwach Polski w Lublinie. Trening idealny tak naprawdę, najlepszy jaki może być, który zdarza mi się tak naprawdę tylko raz w roku, właśnie bieganie turniejowe, czyli na Mistrzostwach Polski. Dzień przed Mistrzostwami Polski właśnie mocny bieg w Monako, także bieganie dzień po dniu, 3 biegi pod rząd, bardzo fajna sprawa, treningowo wymarzona sytuacja, no i no co, teraz ostatnie szlify do St. Moritz i uciekamy na Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy będą dla Ciebie ważne, jakieś przełomowe, czy po prostu kolejne z rzędu i
i tak naprawdę na celu masz Mistrzostwa Świata w przyszłym roku i Igrzyska Olimpijskie. Znaczy przede wszystkim wiadomo, trzeba pamiętać, że główny cel to są oczywiście Igrzyska. Jestem coraz bliżej tego medalu, tam kręcę się, finały Igrzysk Olimpijskich, także coraz bliżej i myślę, że się w końcu doczekamy. Wszystkie inne imprezy to jest tylko i wyłącznie po drodze, ale oczywiście w tym roku, to jest jedna z ważniejszych imprez dla mnie, oczywiście halowe Mistrzostwa Świata plus teraz Mistrzostwa Europy, do których bardzo mocno się szykuję, też nie ma co ukrywać i tam siebie wszystko, żeby uzyskać tam jak najlepszy rezultat, no bo po to zasuwamy cały rok tak naprawdę poświęceń i rodziny i przyjaciół i najbliższych, między innymi po to właśnie po te Mistrzostwa Europy, także nie ma co ukrywać, też ważna sprawa dla mnie i da się wszystko tam na pewno. 8 tygodni temu, kiedy widzieliśmy się w Bydgoszczy, to ta łydka była opuchnięta, był spory problem, wydawało się, że możesz mieć problem, żeby wrócić na wysoki poziom, a ty zbliżasz się do swojego rekordu życiowego na 800 metrów, wygląda na to, że jesteś w życiowej formie. Tak, ja to ciągle podkreślałem, ogólnie nie ma co ukrywać, ta kontuzja na pewno mnie dużo spowolniła i przeszkodziła w tych przygotowaniach, bo był to w ważnym okresie, to było miesiąc czasu bez treningu, cały czerwiec praktycznie, to jest bardzo ważny okres, bardzo ciężka data, jednak mimo wszystko wróciłem na swój wysoki poziom. W Monako jestem pewny, że gdyby troszeczkę inaczej rozegrał ten bieg, to mógłbym powalczyć o rekord życiowy, zabrakło niecałe pół sekundy, także i tak świetna sprawa, czuję się bardzo mocny, ciągle to powtarzałem, że tak jest zresztą, teraz tylko i wyłącznie to potwierdziłem i teraz trudna decyzja przede mną, bo moc jest i na 800, na 1,5, i zobaczymy, nie wiadomo jeszcze co wybierzemy. Ale też nie ma co się oszukiwać, w tym roku poziom na 1,5 km w Europie jest niesamowity. Pierwsze wyniki to są ścisła czołówka światowa, 3,30, 3,31, 3,32. Norwegowie. Także, i Czech, mój przyjaciel z grupy, który trenuje ze mną w grupie u Tomka Lewandowskiego, 3,32. Naprawdę w tym roku poziom jest niesamowity, na 800 troszeczkę gorzej, ale myślę, że nie ma co na to patrzeć, gdzie jest gorzej, gdzie lepiej, tylko trzeba właśnie słuchać głosu serca i za tym iść. Początek Mistrzostw Europy w Berlinie 6 sierpnia. Na koniec tenis. Magdalineta awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim mieście Nanchang. W 1/8 finału Polka pokonała Japonkę Eri Hozumi 6-3-7-5. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Kronika sportowa. Wieczór w Polskim Radiu 24. Za 7 minut, godzina 23. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że inicjatywa referendalna prezydenta Andrzeja Dudy była niezwykle cenna. Debata na temat ustawy zasadniczej jest potrzebna, bo widać, że wymaga ona zmian, stwierdził marszałek w sygnałach dnia. Z gościem rozmawiał Piotr Gociek. Dlaczego nie będzie referendum konsultacyjnego, o które wnioskował prezydent Andrzej Duda? Różne argumenty wczoraj padały w Senacie, zresztą w tej dyskusji wcześniej, które zdecydowały, które były najważniejsze. Inicjatywa bardzo interesująca, ciekawa. Ja jestem przekonany, jestem pewien, że bardzo potrzebna. Ja mówię, sama potrzebna debata na temat konstytucji, bo widać, że konstytucja wymaga zmian, że konstytucja funkcjonuje 20 lat. Mamy już doświadczenia, które wskazują na to, że konstytucję należy zmienić. I niektórzy wczoraj, tak rozmawiając z niektórymi politykami i słuchając niektórych polityków, odnosiło się wrażenie, że niektórzy uważają, że ta konstytucja będzie wieczna. Na pewno nie. Przecież trzeba będzie ją kiedyś zmienić i na pewno kiedyś zmienimy. I bardzo cenna inicjatywa i potrzebna inicjatywa pana prezydenta o dyskusji. I to bardzo dobrze się stało. To nawet wczoraj było widać w Senacie. 7 godzin bardzo intensywnej debaty, bardzo wiele ciekawych, dobrych wypowiedzi. Dlaczego? Wiem, panie redaktorze, bo pyta się pan dlaczego. Więc od razu pierwszego dnia, kiedy pan prezydent, a to było 3 maja ubiegłego roku, powiedział o tej swojej inicjatywie, już pojawiły się głosy i to była nasza taka ocena, bo my nie wiedzieliśmy o tej inicjatywie. To przyznaję, że pan prezydent nie mówił nam o tym pomyśle, więc najbardziej nam się nie podobała data tego referendum, 11 listopada, i od samego początku mówiliśmy o tym. Ja powiem tak, że bardzo wiele środowisk zgłaszało się do mnie, rozmawiało ze mną, spotykałem się, nie tylko kierunkowo na temat konstytucji nasza rozmowa odbywała się, ale w ogóle przy okazji różnych innych inicjatyw. Na tą datę zwracali Polacy uwagę, że jeśli data jest kością niezgody przede wszystkim, to w takim razie może już w rozmowach jakieś padły sugestie w rozmowach z panem prezydenckim, żeby pan prezydent wystąpił z kolejnym wnioskiem z inną datą, albo może Senat, skoro senatorowie tak zgodnie uważają, że to jest bardzo ważna dyskusja, jest potrzebne takie referendum, to proszę bardzo, niech klub parlamentarny PiS wystąpi z własną inicjatywą, wskaże inną datę, i Polacy niech się wypowiedzą.
Ponieważ mówiłem już, panie redaktorze, że bardzo cenna inicjatywa, która wzbudziła dyskusję, również i u nas w partii wzbudziła, i również w kierownictwie. I również myśleliśmy o jakichś pomysłach, również myśleliśmy o takich inicjatywach. Zastanawialiśmy, nie podjęliśmy żadnej decyzji, ale to, o czym pan mówi, panie redaktorze, my mówiliśmy i zastanawialiśmy się, czy referendum nie powinno odbyć się na przykład z wyborami do Europarlamentu. Można byłoby zmienić tak przepisy, które umożliwiałyby przeprowadzenie referendum razem z wyborami. Nie trzeba było dodatkowej komisji wyborczej, dodatkowych pomieszczeń. No, senator Jan Żaryn wczoraj mówił, że 3 maja to była taka wspaniała... Ale to dodatkowe koszty, można powiedzieć. No też tutaj koszty miały znaczenie, no bo jednak inicjatywa pana prezydenta Komorowskiego, no totalna klapa. To wczoraj dziennikarze powtarzali wielokrotnie. Totalna klapa pana prezydenta Bronisława Komorowskiego o 7,8% frekwencji. To jest to klapa nie tylko inicjatora, ale właściwie tak demokracji, no bo ludzie po prostu powiedzieli, nie, no my... Czyli lęk przed frekwencją, że się nie uda, też odgrywał tutaj rolę. Nie, ja nie mówię, że nie, ja mówię teraz dbałość o to, żeby referendum, jeśli ma się odbyć i odbędzie się kiedyś, no to żeby jednak ta frekwencja była duża. Ja miałem inną myśl, panie redaktorze, ale słusznie pan pomyślał o frekwencji. Ja myślę o frekwencji na przykład do Europarlamentu. Też te wybory nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem. No, myślę, że gdyby było jeszcze pytanie referendalne, to pewnie by się cieszyły większym zainteresowaniem. A więc właśnie o tym myślę, że być może to mówił pan profesor Terlecki o tym pomyśle. Bardzo ciekawa data, bardzo ciekawa inicjatywa. Być może. Nie mam żadnej decyzji, ale myślimy. I to jeszcze raz bym chciał powiedzieć, że zainicjowanie dyskusji, debaty wokół konstytucji no, bardzo dobrze. Ja tylko powiem tyle, że nam było bardzo trudno podjąć tę decyzję, bo przecież no, niezwykle szanujemy prezydenta, prezydent naszego obozu wywodził, no, ale też to też bardzo wnikliwie analizowaliśmy plusy i minusy i stwierdziliśmy, że jednak lepiej, żeby tą inicjatywę właściwie też nie głosowaliśmy przeciwko, panie redaktorze. Ale panie redaktorze, taki klub piłatów trochę się pojawił w Senacie, bo wszyscy umyli nagle ręce, powiedzieli, że nie głosujemy za, nie głosujemy przeciw. Ale jest taka, panie redaktorze, jest taka możliwość. No jednak wczoraj wiele osób mówi, no dobrze, no ale głosowanie wstrzymywanie się jest właściwie głosem przeciw. No tak, ale jednak symbolicznie nie jest to przeciw, prawda? No mamy wybór. Albo głosujemy za, albo przeciw, albo wstrzymujemy się. Ja muszę powiedzieć, że podczas tej kadencji chyba pierwszy raz wstrzymałem się od głosu. Raczej jestem bardzo zdecydowany. I albo tak, albo nie. A będą jakieś konsekwencje dla senatorów PiS-u, którzy wsparli pomysł referendum? Ale jesteśmy w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, która ślepo głosowała za wnioskiem pana prezydenta Komorowskiego z innych powodów, ale to z takiej nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta głosowała przeciwko, bo to nieracjonalne. No dlaczego nie mogli się wstrzymać? No symbolicznie by pokazali, że tak, inicjatywa i w ogóle dyskusja wokół, to byłby taki przekaz. No my chcemy debaty, chcemy dyskusji na temat konstytucji. Z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim rozmawiał Piotr Gociek. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informacje dnia. Zmiany w sądownictwie są konieczne, przekonuje prezes Prawa i Sprawiedliwości. Senatorowie pracują nad ułatwieniami dla małych przedsiębiorców. Dar młodzieży na kolejnym etapie wyprawy dookoła świata. Michał Walczyk, zapraszam. Od jutra zaczną obowiązywać zmiany w ustawach sądowych. Mają usprawnić m.in. obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym, w tym jego pierwszego prezesa. Pod nowelizacjami podpisał się prezydent. Reforma sądownictwa jest koniecznym elementem reformy państwa, powiedział Jarosław Kaczyński. Tylko w państwie z właściwie funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości zwykły obywatel może się czuć bezpiecznie, mówił prezes PiS w TVP Info. Nie da się naprawić polskiego państwa, co za tym idzie, nie da się naprawić polskiego życia społecznego, uczynić go bardziej sprawiedliwym, jednocześnie bardziej racjonalnym, bardziej służącym rozwojowi Polski, inaczej niż poprzez to, żeby zmienić tą instytucję, która można powiedzieć jest taką ostatnią instytucją podejmującą decyzję. Całe wystąpienie prezesa PiS nadamy po informacjach dnia.
Senatorowie pracują nad tak zwanym małym ZUS-em, czyli ustawą o niemal połowę obniżającą składki na ubezpieczenie społeczne dla drobnych przedsiębiorców. Na zmianach może skorzystać blisko 200 000 przedsiębiorców, mówił senator sprawozdawca Adam Gawenda. Ustawa ma z założenia wesprzeć przedsiębiorców o niskich przychodach, o okresowych przychodach, m.in. prowadzących działalność sezonową, wspomóc utrzymanie się na rynku działalności gospodarczej i przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, a także stanowić zachętę dla osób funkcjonujących dzisiaj w szarej strefie. Sejm mały ZUS poparł niemalże jednogłośnie, a senackie głosowanie prawdopodobnie jutro. Polski żaglowiec Dar Młodzieży minął równik i kieruje się na południe do Republiki Południowej Afryki. To będzie trudny odcinek. Atlantyk jest bowiem wyjątkowo kapryśnym akwenem, mówi komendant Ireneusz Lewandowski i zapewnia, że jest gotowy na wyzwania. Prognoza jest śledzona praktycznie co do minuty i można przewidzieć, co będzie na drugi dzień, co będzie za 2 dni i tak płynąć, żeby nie wejść w ekstremalne warunki sztormowe, żeby je unikać, a jednocześnie tak płynąć, żeby płynąć jak najdłużej na żaglach. Fregata płynie dookoła świata w rejsie niepodległości. W stulecie odzyskania suwerenności ma promować nasz kraj za granicą. Tej nocy na południowym wschodzie Polski miejscami będą pojawiały się jeszcze zanikające opady deszczu oraz burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. Od 16 do 19 stopni. Jutro z wyjątkiem Pomorza możliwe przylotne opady deszczu i burze od 27 na wschodzie do 31 stopni na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3 minuty po godzinie 23, a w Polskim Radiu 24 powracamy już teraz do wywiadu, którego dziś telewizji publicznej udzielił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. A rozmawiał Michał Adamczyk. Panie prezesie, Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum. Dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, senatorowie, wstrzymali się od głosu? W zdecydowanej większości, bo nie wszyscy byli tacy, którzy głosowali za. Tutaj zdecydował termin, który został uznany dość powszechnie za bardzo trudny. To znaczy, to by utrudniło z jednej strony obchody stulecia odzyskania niepodległości w tym momencie kulminacyjnym, 10-11 listopada, a z drugiej strony byłoby to kolejną przesłanką w naszym przeświadczeniu do tego, by bardzo niewielu ludzi, bardzo niewielu obywateli skorzystało z tego prawa do uczestniczenia w referendum, no co później byłoby wykorzystane przeciwko prezydentowi, a prawdopodobnie także i przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wiele osób zastanawia się dziś, czy temat nowej konstytucji wciąż jest aktualny. Jest aktualny, bo sam pomysł, sama idea pana prezydenta jest z całą pewnością słuszna. Trzeba zacząć o tym rozmawiać i trzeba o to pytać społeczeństwo. No tylko jest kwestia tego momentu i na pewno będziemy jeszcze do tej sprawy wracać. Czy w trakcie tej kadencji, mówię tutaj o kadencji parlamentarnej, czy z przyszłej, to nie wiem. W tym momencie nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast powtarzam, to jest bardzo ważna idea, bardzo ważny pomysł i my podchodzimy do tego z wielkim szacunkiem, tak jak z wielkim szacunkiem podchodzimy do pana prezydenta. Niektórzy komentatorzy opisują to, co wydarzyło się w Senacie w ten sposób. Znów iskrzy na linii Prawo i Sprawiedliwość, Pałac Prezydencki. W jednym z ostatnich wywiadów dla tygodnika Sieci powiedział pan, że to Andrzej Duda najpewniej będzie kandydatem w wyborach prezydenckich w 2020 roku i to jest aktualne. Oczywiście, to jest całkowicie aktualne. To zmienimy teraz temat. Opozycja zarzuca wam, że łamiecie konstytucję i zasady państwa prawa. Jaka jest pana odpowiedź na takie zarzuty? No ja nawet słyszę czasem o zamachu stanu, o jakichś bardzo drastycznych działaniach. Z naszej strony język używany przez opozycję jest tutaj naprawdę bardzo skrajny. A jak jest naprawdę? No cofnęliśmy się do sprawy Trybunału Konstytucyjnego, od którego się zaczęło. Wybór, który został dokonany jeszcze w poprzedniej kadencji, był wyborem pod warunkiem. Dlatego, że wszystkie kadencje tych sędziów, w których miejsce miano wybrać nowych, kończyły już się w momencie, kiedy Sejm był wybrany i Senat, był znany jego skład personalny i był znany jego skład polityczny i co najważniejsze, prezydent mógł już zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu, czyli rozpocząć nową kadencję. Krótko mówiąc, od decyzji prezydenta zależało, czy te osoby byłyby wybrane w tej kadencji czy przyszłej. No to jest wybór pod warunkiem. Konstytucja takiego warunku i w ogóle takiego wyboru, niepełnego, tylko
momencie wyboru było to sprzeczne z prawem, to było nieważne z mocy prawa i prezydent miał nie tylko prawo, ale obowiązek odmówić przyjęcia przysięgi, a myśmy, czyli parlament, mieli obowiązek wybrać w miejsce tych sędziów, którzy ustępowali nowych. Nie ma żadnych sędziów dublerów, to wszystko jest nieprawda. Natomiast jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, Konstytucja w artykule 180 punkt 5 przewiduje możliwość reformy i to takiej głębokiej ustrojowej reformy sądownictwa i nawet stwierdza, że w tej sytuacji sędziowie mogą być przenoszeni w stan spoczynku, czyli to jest wyjątek od zasady tego samego artykułu, tylko ustępu 1, że sędziowie są nieusuwalni. I to dotyczy m.in. byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I to dotyczy także oczywiście pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a tutaj jest jeszcze inna przesłanka z artykułu 180 ustęp 4, czyli że parlament określa wiek, w którym przechodzi się na emeryturę. I tutaj i w jednym ustępie, i w drugim, a także w artykule 183, który mówi o tych 6 latach, czyli takim maksymalnym okresie bycia przez osobę wybraną w odpowiednim trybie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, nie zastrzega, że nie dotyczą tej sytuacji, czyli osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, te wyjątki, które wynikają ze wspomnianych przeze mnie artykułów. Gdyby ustawodawca, czyli twórcy Konstytucji, przewidywali, że w wypadku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sprawa emerytury, przeniesienia w stan spoczynku, ani sprawa reformy nie jest przesłanką przerwania kadencji, to musiałoby to być w jakiś sposób określone w Konstytucji. Jest wiele metod, w jaki sposób można by to było zrobić, ale tego nie zrobiono i zasady wykładni prawa nakazują traktować to jako przesłankę do stwierdzenia, że tutaj żadna przeszkoda nie zachodzi, że krótko mówiąc pierwszy prezes Sądu Najwyższego w razie przeniesienia na emeryturę przestaje być pierwszym prezesem. A jest także druga jeszcze przesłanka, bo mam przecież w tej chwili ustrojową reformę sądów i krótko mówiąc to też jest wystarczająca przesłanka, nawet bez tego przejścia na emeryturę, żeby pierwszy prezes przestał pełnić swoją funkcję, bo zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Krótko mówiąc, tutaj nie ma żadnego złamania Konstytucji, natomiast mieliśmy do czynienia ze złamaniem Konstytucji w tym momencie, kiedy wybierano tych sędziów jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy próbowano zrobić coś, na co Konstytucja w oczywisty sposób, nie pozwala. Wtedy Trybunał Konstytucyjny nie zareagował, a później zareagował, ale w trybie, który nie jest przewidziany ani przez Konstytucję, ani przez ustawę. Wobec tego, ponieważ wszystkie organy państwa zgodnie z Konstytucją działają na podstawie prawa, to nie mogło być brane pod uwagę. Powtarzam, my tu działaliśmy w zgodzie z Konstytucją, a wszelkie opowieści o łamaniu Konstytucji są całkowicie bezpodstawne. Reforma wymiaru sprawiedliwości. A reforma wymiaru sprawiedliwości, jeżeli pan jeszcze pozwoli, to po pierwsze jest coś, bez czego nie można przebudować polskiego państwa, tak żeby ono rzeczywiście służyło obywatelom. To sprawa pierwsza. A po drugie jest też kwestia społecznych odczuć. Ja jeździłem po Polsce przez całe lata bardzo intensywnie i na każdym spotkaniu, jeżeli tylko mówiłem o reformie, to wybuchała owacja. Były takie dwie sprawy, które doprowadzały do owacji, to znaczy sprawa emerytur, powrotu do dawnego wieku emerytalnego i właśnie sprawa reformy sądów. Sądy były, czyli są w dalszym ciągu, bo ta reforma jeszcze nie jest zakończona, jeszcze nie przyniosła tych proobywatelskich efektów, postrzegane w sposób, powiedzmy sobie, dalece negatywny, taki, który nie powinien mieć miejsca, bo sądy powinny być tą instytucją, która służy obywatelom, służy sprawiedliwości i która wobec tego jest postrzegana w sposób pozytywny. A ma pan takie poczucie, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości usprawni działanie sądów? Jestem przekonany, że jeżeli zostanie doprowadzona do końca, to usprawni, chociaż oczywiście to będzie proces trwający jakiś czas, ale usprawni i zresztą jest wiele pomysłów, nowych pomysłów na to, żeby to
usprawnienie następowało. Panie prezesie, poprzednio był pan gościem Wiadomości w listopadzie, czyli 8 miesięcy temu. Przez ten czas wydarzyło się wiele również na arenie międzynarodowej. Doszło do zaostrzenia relacji między Polską a Izraelem, później do zakończenia tego sporu. Jak z perspektywy kilku miesięcy ocenia pan ten spór? Już zażegnany. Cóż, sądzę, że zakończył się bardzo poważnym polskim sukcesem. Proszę spojrzeć już nie na ostatnie miesiące, nawet nie na ostatnie lata, tylko na ostatnie dziesięciolecia. Od dziesięcioleci już trwa proces przypisywania Polsce współodpowiedzialności za Holokaust. I co przez ten czas udało się zrobić polskiej stronie? Otóż powiem uczciwie, nic. Dopiero teraz uzyskaliśmy oświadczenie polsko-izraelskie, które mówi po prostu prawdę o tym, jak to naprawdę było. I to jest bardzo ważny fakt. Uzyskaliśmy oświadczenie niemieckie, najpierw wicekanclerza Gabriela, wtedy wicekanclerza i później pani kanclerz Merkel. Uzyskaliśmy oświadczenie Departamentu Stanu. Przypominam, że prezydent Obama się mylił co do tego, czyje to były obozy śmierci. Wszyscy zresztą doskonale pamiętam i to w bardzo szczególnym momencie się mylił. Więc naprawdę uzyskaliśmy bardzo dużo. Taki punkt odbicia do tego, żeby odwrócić sytuację. Oczywiście to będzie proces trwający lata, ale ta dyfamacja Polski i obrażanie, obciążanie zbrodniami niepopełnionymi, popełnionymi przez innych, to był proces, który Polskę straszliwie degradował i nie tylko Polskę jako całość. Każdego Polaka, każdego polskiego obywatela, każdego Polaka, który wyjeżdża za granicę. Przecież dzisiaj miliony Polaków wyjeżdżają i chcą wyjeżdżać za granicę. Nie mówię o wyjazdach stałych, nawet jeżeli ktoś jest po prostu turystą. Krótko mówiąc, uzyskano coś bardzo poważnego, no powiedzmy sobie za cenę umiarkowaną. Panie prezesie, chciałbym jeszcze wrócić do reformy wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego po 1989 roku środowisko sędziowskie nie oczyściło się samo? No cóż, nie stworzono żadnego mechanizmu, który by do tego przymuszał, a z drugiej strony najwyraźniej samo nie miało takich tendencji do tego, żeby się oczyszczać. Stworzono mechanizm, który, no, mówiąc najkrócej, prowadził do tego, że sędziowie akomodowali się do nowej rzeczywistości poprzez przyjęcie pewnej ideologii liberalnej, no, mówiąc w takim uproszczeniu, daleko idącym uproszczeniu ideologii, która była głoszona przez Gazetę Wyborczą. A to była ideologia, która była z jednej strony łatwa do przyjęcia, bo była zgodna z poglądami bardzo wielu sędziów, a z drugiej strony była też ideologią jak usprawiedliwienia. No kiedyś było tak, że był komunizm, teraz właściwie wszyscy jesteśmy usprawiedliwieni, bo wszyscy jakoś, łącznie z Jaruzelskim, żeśmy dążyli do tego, żeby ten komunizm został zniesiony i w związku z tym wszystko jest w porządku. No, nie było wszystko w porządku, było zupełnie nie w porządku i to kładło się też bardzo takim długim cieniem na orzecznictwie sądów, zarówno powszechnych, jak i Sądu Najwyższego. No choćby to usprawiedliwienie sędziów stalinowskich jest takim dobrym przykładem, a takich wyroków było dużo więcej. Ale to kładło się cieniem także na takie zwykłe wyroki odnoszące się do obywateli. Oczywiście nie wszystkie, bo są uczciwi sędziowie, ale różnego rodzaju aktów nieuczciwości było naprawdę bardzo wiele. Były różnego rodzaju związki, często sięgające jeszcze PRL-u między sędziami a grupami wpływowymi w danym regionie. Często to był mały region, powiat, czy nawet jak nie było powiatów, to jakaś niewielka część województwa, a czasem to były jakieś związki znacznie szersze. I mieliśmy w związku z tym no, bardzo, bardzo wiele takich sytuacji, no, których w żadnym wypadku być nie powinno. Cały wymiar sprawiedliwości, bo tutaj trzeba też wspomnieć o prokuraturze, wymagał głębokiej przebudowy i to, że myśmy się podjęli tego zadania, no, wynika z prostego przeświadczenia, ale takiego można powiedzieć pewnego przeświadczenia, bardzo łatwego do zweryfikowania, że mianowicie nie da się naprawić polskiego państwa, co za tym idzie, nie da się naprawić polskiego życia społecznego, uczynić go bardziej sprawiedliwym, jednocześnie bardziej racjonalnym, bardziej służącym rozwojowi Polski, inaczej niż poprzez to, żeby zmienić tą instytucję, która można powiedzieć jest taką ostatnią instytucją podejmującą decyzję. Bo jeżeli dochodzi do sporu, różnego rodzaju sporów między obywatelami a państwem, to ostateczną decyzję podejmuje sąd. I
Powtarzam, ta zmiana jest bezwzględnie potrzebna. Ale opozycja mówi, że wy podporządkowujecie sobie sądy, że sądy są upolitycznione teraz. Sądy były rzeczywiście bardzo mocno podporządkowane tak zwanemu mainstreamowi, a reprezentantem mainstreamu w życiu publicznym była kiedyś Unia Demokratyczna, później trochę SLD, a później Platforma Obywatelska. Więc jeżeli można mówić o podporządkowaniu, to niewątpliwie właśnie tym formacjom, a nie tej formacji, którą ja reprezentuję. Z całą pewnością żadne podporządkowanie nie nastąpi, natomiast zostanie zniesione to podporządkowanie, które zresztą było widoczne, no choćby ten sędzia na telefon, które miało miejsce dotąd. Cała ta opowieść, która w tej chwili krąży już po Europie i po świecie, jest, można powiedzieć, zupełnym odwróceniem faktów. Jest, jak to mówią prawnicy, kontrfaktyczna. To my zabiegamy o to, żeby sądy nie były upolitycznione, żeby były obiektywne. A czy pana zaskoczyło to, że na ulicach niektórych polskich miast protestują sędziowie i to nie są tylko starsi sędziowie, ale również młodzi sędziowie i tych sędziów wcale nie jest tak mało? No także sędziowie stanu spoczynku mają pewne obowiązki, to znaczy obowiązki bycia politycznym. Cóż, mnie to nie zaskoczyło, bo no, to przeświadczenie o tym, że jesteśmy nadzwyczajną kastą jest wielu sercom sędziowskim miłe. No, my żadnych nadzwyczajnych kast w Polsce nie chcemy. My chcemy, żeby Polska składała się z obywateli, którzy pełnią różne funkcje, ale którzy generalnie rzecz biorąc są różni. Nie tworzą kast, nie tworzą nienaruszalnych korporacji, bo to jest warunek sprawiedliwości, uczciwości w życiu publicznym, ale to jest także warunek szybkiego rozwoju. My się musimy szybko rozwijać, bo my jesteśmy naprawdę ciągle dużo biedniejsi od państw, które leżą na zachód od naszych granic. I przy tym, jeżeli spojrzeć na tak zwany PKB na głowę, no w uproszczeniu to jest to, co rocznie się produkuje, czyli wartość usług rocznie na głowę, to jest to różnica duża, ale taka, można powiedzieć, łatwiejsza do nadrobienia, bo mamy w tej chwili no, gdzieś mniej więcej około, no może niespełna 60% tego, co Niemcy, ale jeżeli chodzi o zgromadzony majątek, no to jest różnica na przykład w porównaniu z Niemcami no, jak 1 do 7. Czy nawet wręcz gigantyczna. I to można nadrobić. No, różne państwa to pokazały, choćby Singapur to pokazał, że w tej chwili jest jednym z najbogatszych, czy najbogatszym pod tym względem zasobności. Tylko to się nie stanie z roku na rok. Tylko to się nie stanie z roku na rok, ale przede wszystkim to wymaga szybkiego rozwoju. Nam stworzono system, który jest taką jedną wielką blokadą tych ogromnych możliwości związanych z tym, że Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem. I to trzeba znieść. To trzeba znieść, a tych blokad jest tysiące. To byśmy musieli rozmawiać cały dzień, żeby omówić wszystkie z nich. Trzeba to po prostu odblokować, a tego znów wracam do tej sprawy, która jest przedmiotem naszej rozmowy. Tego się nie da zrobić bez głębokiej przebudowy polskiego sądownictwa. To co dzisiaj z punktu widzenia interesów państwa polskiego, z punktu widzenia reformowania Polski będzie najważniejsze? Już zakładamy, że reforma sądownictwa, o której tutaj dużo rozmawiamy, jest realizowana. Przede wszystkim trzeba ją doprowadzić do końca, zrealizować ją bardzo dokładnie, ale poza tym to reformy wymaga jeszcze bardzo wiele różnych dziedzin życia społecznego, ale przede wszystkim różnych dziedzin życia państwowego. No, tak naprawdę to potrzebna jest nowa konstytucja. Znów wracamy do tego tematu. Pan prezydent ma rację, to jest potrzebna nowa konstytucja, bo konstrukcje tej konstytucji są naprawdę często no, bardzo niedobre. Wynikają z kompromisu między siłami, które już dzisiaj w istocie nie mają większej roli. Jest nieubłagana. Dzisiaj nie ma na to szans. Dzisiaj nie ma na to szans, ale niemniej trzeba o to zabiegać i przekonywać do tego społeczeństwo. Przekonywać społeczeństwo, bo może przyjdzie taki czas, w którym ta siła polityczna, która będzie potrafiła przedstawić społeczeństwu jakiś dobry projekt konstytucji, będzie mogła uzyskać no, bardzo daleko idące poparcie i będzie wtedy otwarcie na tą możliwość zmiany konstytucji. A pan wierzy w większość konstytucyjną w następnych wyborach? Wie pan, ja uważam, że nie należy ryzykować żadnych tez, przynajmniej jeżeli się zajmuje taką funkcję, znaczy pełni taką funkcję, którą ja pełnię, znaczy szefa partii. Tutaj zawsze trzeba mówić skromnie, że musimy walczyć o zwycięstwo. Ale ja wierzę, że taki moment przyjdzie. Czy to będzie czas nieodległy, czy to będzie czas nieco odleglejszy, no już wtedy oczywiście beze mnie w tej obecnej roli, tego nie wiem. Ale trzeba o to zabiegać, bo Polska naprawdę wymaga głębokiej przebudowy nie jako celu samego w sobie, tylko właśnie dla tych celów, o których mówiłem. Musimy pójść ostro do przodu.
Jest to możliwe, chociaż niełatwe, ale powtarzam możliwe, ale no, trzeba tutaj spełniać takie warunki, których w tej chwili ta polska konstrukcja ustrojowa, rozumiem przez ustrój nie tylko samo państwo, ale także pewne relacje społeczne uniemożliwia. Jedną z najważniejszych obietnic wyborczych przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi był program Rodzina 500+. Czy teraz przed kolejnymi wyborami pojawi się jakaś inna propozycja na miarę właśnie tego programu? Ja bym w tej chwili wolał nie mówić na ten temat, co się pojawi. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest taki problem, który z całą pewnością trzeba podjąć. To jest problem emerytów. Ale oczywiście są inne problemy. Jest wielki plan dla rolnictwa, już został w dużej mierze przedstawiony, ale też jeszcze nie w całości są różne inne problemy społeczne, które my musimy podejmować, bo po prostu no, w niemałej części polskiego społeczeństwa, choć nastąpił tutaj postęp, dzieje się dzisiaj źle albo nawet bardzo źle. A my byśmy chcieli, żeby Polska w niedługim czasie, i tu mówię już rzeczywiście o czasie takim liczonym w latach, 5-7 lat, stała się krajem, gdzie no, poza jakąś patologią społeczną nędzy nie ma. Dzisiaj niestety na przykład pewna część emerytów żyje w ciergi. Przed nami maraton wyborczy, jeszcze jesienią tego roku wybory samorządowe, później wiosną przyszłego roku wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią wybory parlamentarne i w kolejnym roku 2020 wybory prezydenckie. Które z tych wyborów Pana zdaniem będą najtrudniejsze, jeśli chodzi o Wasz wynik? Ja mogę powiedzieć, że najważniejsze oczywiście są wybory parlamentarne, ale no, równie ważne są też wybory prezydenckie, bo przecież bez prezydenta nie da się prowadzić zmian w naszym kraju, prowadzić